Modyfikacja tego typu lodówki turystycznej z takim panelem, z trybem Eco. Tu mamy już jej panel wyjęty. Tu mamy faktyczny producent, przynajmniej samej elektroniki. Producent samej tej lodóweczki jest inny, ale z tym samym wzorem jest ich cała masa pod różnymi firmami. Modyfikacja, którą chcę tu pokazać, polega na zwiększeniu i tak już dosyć miernej wydajności, ale zawsze troszeczkę można z niej więcej wycisnąć. Już ma ona parę lat, używana jest zazwyczaj raz do roku na wczasy, na czas jazdy samochodem i wtedy ewentualnie w hotelu, jeżeli nie udostępniają lodówki. Więc takie zastosowanie się sprawdza. Generalnie to wylutowałem tutaj to gniazdo USB, bo to bardziej atrapa niż jakieś sensowne ładowanie. Także to wywaliłem. Jeżeli ktoś chce to po prostu odłączyć, to tu jest taka zworka RJ1. Ją wystarczy usunąć i jakby ta przetwornica nie będzie działać. A ja po prostu wylutowałem wszystko w cholerę i spokój. Nie jest to konieczne, to jest takie tam moje widzimisię, się po prostu chciałem się tego pozbyć, żeby to tam nie pobierało żadnego prądu. Też nie zrobiło zwarcia, jeżeli tam do jakiejś awarii, bo tam jest przetworniczka, to różnie to bywa. Także bardziej tu chodziło o awaryjność niż o jakiś tam pobór prądu. Ja wszystko wylutowałem, a można wystarczy tą zworkę usunąć i też nie będzie ona aktywna. A wracając do samej modyfikacji. Jest tutaj wbudowana funkcja Eco i daje ona troszeczkę niskie napięcie na moduł Peltiera. I żeby je podbić delikatnie, tutaj jest rezystor R14. Ja nie miałem takiego SMD i wlutowałem tutaj przewlekany. Tak, trochę druciarsko, ale działa. Także jest to modyfikacja bardziej dla osób, które ogarniają elektronikę. Rezystor tutaj trzeba wstawić 82 kΩ ja wstawiłem, a ewentualnie troszeczkę mniej, tam 80, 75, coś takiego. U mnie 82 kΩ podniosło napięcie, które wcześniej w trybie tym Eco wynosiło około 5,4 V, coś takiego. Do 6 V to podniosło. Także w tym trybie jako troszeczkę ta wydajność jej będzie większa i lepiej będzie utrzymywała temperaturę w trybie podtrzymania. Gdyż działanie tej lodóweczki jest takie, że jeżeli ona już osiągnie swoją temperaturę, to sterownik, jeżeli mamy zasilanie sieciowe, to obniża to napięcie do właśnie dla tego trybu Eco i normalnie tam jest to 5 z małym hakiem. A ta modyfikacja powoduje, że ono się podnosi do 6 V. Wentylator chodzi niewiele głośniej, praktycznie pomijalnie, a jednak troszeczkę to lepiej działa. Też był taki niefajny efekt, że ona potrafiła tak się przechodzić z trybu Eco na tryb pełnego napięcia, tak co chwilę. Przełącza się między szybkim a wolnym, szybko, wolno. Było to spowodowane tym, że gdy ten zasilacz daje 5 V, to tutaj jest taki stabilizator, który zasila tą płytkę 5 V. To napięcie tutaj spadało wtedy zasilające tą płytkę do 4,5 V i to prawdopodobnie powodowało jakieś tam zawahania w odczycie małe i stąd ona miała taką tendencję do co chwilę przełączania jakby tego trybu wydajności, a tak ona działa, jak już osiągnie tą temperaturę, stabilnie przechodzi na ten tryb Eco. To jest pierwsza modyfikacja. Druga polegała na wymianie tej diody Zenera Z2 na 12V.
To już podnosi nam tam do 13 około 0,5 V, coś takiego to było. Mi to było troszeczkę mało. Dodałem tutaj jeszcze rezystor 1 kΩ razem z tą diodą Zenera. I teraz mamy takie nieco ponad 14 V. Także takie typowe jak w samochodzie napięcie. Jeżeli byśmy chcieli troszeczkę mniej, to można ten rezystor R30, gdzie on tu jest, R37 pominąć. Wtedy troszeczkę, wtedy będzie to bardziej 13,8, coś takiego. No i ostatnia modyfikacja. Zalecana, jeżeli podnosimy to napięcie tą diodą Zenera. Wentylator w moim przypadku na 24 V, może być na 12. Generalnie jakikolwiek. Najlepiej tu pasuje taki, który ma 50 mm. I po prostu no już był tutaj widać przyklejony na klej. I tak po prostu ordynarnie do radiatora go przykleić. Najlepiej w ten sposób, o, żeby tu trochę wystawało i dmuchało z tej strony po kondensatorach. Ta strona się najbardziej grzeje, ich rdzeń, znaczy transformator, a ta się zdecydowanie mniej nagrzewa. Więc można po prostu takim jakimś mocnym klejem to przykleić w ten sposób. I to zdecydowanie wydłuży żywot tego zasilacza, bo po takim podniesieniu napięcia on się bardzo mocno nagrzewa. No i można jeszcze, o, żeby to mi nie pospadało, tutaj wyciąłem taką dziurę, żeby z tego wentylatora, jak tu dmucha, troszeczkę przedmuchuję tutaj te okolice tego zasilacza. Jak widać, ja tu jeszcze uszczelkę dokleiłem, żeby nie uciekało to powietrze, było skierowane cały czas tam, gdzie trzeba. Może gdybym jej nie przykleił, to bym nie musiał tej dziury wycinać. Zauważyłem, że ta obudowa się mocno tu nagrzewała. Nie wiem, generalnie to są wszystko rzeczy, które miałem. Ja tutaj nie musiałem do tego nic kupować, więc mi się to po prostu zwyczajnie opłacało. Jeżeli ktoś by miał te wszystkie rzeczy kupować, no to opłacalność to jest taka średnia. No ale ciekawostka dla ludzi, co lubią grzebać.